Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 45. specjalnym odcinku Amiga bez ściemy. Wraz ze mną mój przyjaciel Rafał Mufa Chyła i najbardziej znany amigowiec w Pile, Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Witamy Was w pierwszym tegorocznym odcinku specjalnym. Nie będziemy przedłużać go za bardzo, bo i tak będzie bardzo długi. Długie materiały przygotowaliśmy, także tym razem bez jakby spraw organizacyjnych. Przypominam tylko, że zawsze możecie nas wesprzeć na Patronite, możecie też nas wesprzeć na YouTubie i bez zbędnego, myślę, tutaj przeciągania od razu zapraszam do materiału Remika. Okej. Zapraszamy. Easter egg. Ukryte przed użytkownikiem treści w interaktywnych produktach cyfrowych lub jawne nawiązanie do innej treści, ale w oczywisty sposób niepasujące do treści lub fabuły produktu. Mają najczęściej akcent humorystyczny lub nawiązują do innego znanego produktu. Znalezienie takiego nawiązania często wymaga wykonania odpowiednich czynności, wciśnięcia kombinacji klawiszy, dostania się w trudno dostępny zakamarek, zdobycia wszystkich ukrytych przedmiotów i tym podobnych. Coraz częściej wymagają jedynie skojarzenia ze strony użytkownika. Siemanko. W dzisiejszych czasach achievementy, easter eggi w grach komputerowych to tak zwany standard. Ale jak było dawniej, drzewiej, w naszej klasycznej, ukochanej Amidze? Oczywiście nie będę tutaj pokazywał pana z północ-południe, no bo to raczej wszyscy wiedzą. Postaram się znaleźć coś bardziej ukrytego. To co? Jedziemy. Mimo iż wiedziałem, że wersje dyskietkowe posiadają tego typu ekstrawagancje, wybaczcie mi, ale musiałem sprawdzić wersję CD32 i to nie tylko w tym tytule. No ale cóż poradzić, jedziemy. Chambers of Shaolin. Przyspieszymy oczywiście cały proceder. Niesamowicie nudna bijatyka. I teraz uwaga, cały myk polega na tym, że przez minutę nie mogę trafić oponenta, ani on mnie. DJ Remix, press fire button to start. Nie wyszło mi za pierwszym razem, przyznaję się. Jedziemy. No, oczywiście podgonimy, żeby was nie męczyć. Zjawia się mnich, zaintrygowany sytuacją. Piękna sprawa. Ała, ała, ała. Kolejna z gier to Monkey Island. My oczywiście z moim przyjacielem
No nie przebadamy za point and clickami, ale co się okazuje, że nawet w instrukcji oryginalnej jest to zaznaczone. Wciśnij Ctrl+W i wygraj grę. Wow. Wciskamy i wygraliśmy. Wow, nawet my z Mufą byśmy byli w stanie to przejść. Ok, kolejna gierka. Oczywiście CD32. Podganiamy. Świetna gierka, czyli Benefactor, o którym nieraz była mowa. I uwaga, po wpisaniu super tajnego kodu Faster. Lemingi. Proszę bardzo, plansza z lemmingami w grze pod tytułem Benefactor. Fajny klimat, fajna zajawka, fajny easter egg. Ups. Targamy lemminga. Wydaje mi się, że też taka ciekawostka, co niemiara. A teraz przechodzimy do smaczków filmowych. Bruce Lee i dźwięki wykorzystane w grach na naszej ukochanej Ami. No Mufa już pewnie od razu wyczaił International Karate Plus. No i oczywiście Conan Barbarzyńca to ja już powinienem bardziej skojarzyć i nie mam tu na myśli Golden Axe. Posłuchajcie sami. No i klasyk sam w sobie, czyli Kickboxer z Jean-Claude Van Damme w roli głównej. No i pewnie amigowcy już się domyślają, w jakiej grze właśnie tę animację wykorzystano. Wspaniała grupa Team 17 wykorzystała to Full Contact. Ale to robiło wtedy wrażenie. I teraz mega ciekawostka. Terminator pierwszy. Demo amigowe Bad Brain.
No i na sam koniec mega easter egg od programisty BIOSu w Amidze CD32. Posłuchajcie. Na Commodore Amiga CD32 ekran wyboru języka miał tło z flagami. Flaga dla każdego dostępnego języka była w pełni widoczna, a dodatkowe flagi zostały użyte, aby uzupełnić siatkę za selektorem i globusem. Przypadkowo jedyną w pełni widoczną flagą, która nie była potrzebna do wyboru języka, była flaga Kanady. Co więcej, to właśnie na selektorze języka umieszczono ukryte wiadomości. Zobacz, co się stanie, jeśli aktywujesz ukryte wiadomości, a następnie wybierzesz język angielski lub francuski. Ożywione dzięki Martinowi i mojej osobie, Kanadyjczykom z zespołu. Peter Czerna. Pozdrawiam. No, dotknęłeś ciekawego tematu. Nie wszystkie tutaj te żarciki znałem. Ten żarcik z tym mnichem, nie ukrywam, najbardziej mi się podobał. No ale uzupełniając temat, to ja też no takie kilka przykładów, bo takich w sumie tych easter eggów jest wiele, ale jeśli chodzi o gry, w których nic można nie robić i daje się jakiś, w związku z tym wyświetla się jakiś efekt, to też myślę, że znane jest, przynajmniej przez większość ludzi, którzy grali Aladdin. w White Snooker i tam po prostu, gdy nic nie robisz, to te bile bilardowe nagle, nie wiem, pokazują ci uszy albo wystawiają zęby i tak dalej. Muchy się pojawiają na stole. To jest związane z nic nie robieniem. Aladdin, dobrze też ciekawe. powiedziałeś. Mam też coś związanego z golizną. Ogólnie w sumie znamy się już no, ponad 1,5 roku, ale nigdy cię nie spytałem w zasadzie, czy ty grywasz w szachy, czy to jest ci obce? Nie, temat? obce. Mhm. Obcy temat. No w każdym Znaczy, razie Na Amidze grałem w te oczywiście te takie animowane, Cheese. takie... O, Battle Chess, no. no i Nie właśnie, cheese, bo to ser, tylko chess. no i właśnie w tej grze, bo o niej będzie mowa. No generalnie, skoro nie grywasz w szachy, to powiem ja jako szachista amator, że generalnie najtrudniej chyba jest zrobić mata z koczkiem, czyli popularnym koniem, bo jakieś powiedzmy hetman, wieża, goniec, one jakby obstawiają całą linię, a skoczek, czyli koń, konkretny punkt. I być może dlatego, że właśnie najtrudniej jest, albo najrzadziej się chyba robi mata koniem, tak z mojego doświadczenia wynika, no to tam autorzy też umieścili taki mały żarcik i gdy wykonasz właśnie w tym Battle Chess mata koniem, to okazuje się, że król jest nagi. O, dosłownie. Tak. Gubi szaty i no też będzie na przebitce. I też dałeś trochę tutaj jako jeden z przykładów też w ramach tam Kickstartu, firmware'u. I ja też mam tutaj przykład z Kickstartu do Amiga S39, gdzie można było uzyskać efekt chodzących robaków ze znanej gry Worms. Aby zobaczyć ten żart, trzeba było załadować preferencję czas, ustawić zegar na 30 marca, bo to miał być żart prima aprilisowy, uruchomić ponownie Amigę, czyli reset 3 króli i oczywiście wcisnąć 2 przyciski myszy, żeby tą Amiga Early Startup Control wywołać i wówczas właśnie wskaźnik myszy zmienia się w różowego Wormsa i coś jeszcze z Amigi NG. A to damy to na przebitkę? Masz to gdzieś jakoś? Tak. Aha, okej. To mnie ciekawi akurat. Tego nie wiedziałem. No i taka ostatnia już rzecz, żeby było też coś z Amigi NG. To dotyczy Ubota w bootloaderze dla Amiga One, ale dla tych raczej pierwszych Amiga One, XE, SE. I tam wystarczyło wpisać set env
Easter X1 zapisać, uruchomić ponownie i wówczas po prostu zamiast ekranu u bota mieliśmy niebieski screen Commodore 64 Basic X2, znany wszystkim posiadaczom C64, również Tobie. I to tyle, bo oczywiście można by tutaj mówić, ale to tyle mojego komentarza, a teraz oddaję głos Tobie. Ja też przyznam szczerze, że ten film kroiłem w dość takich trudnych warunkach zdrowotnych, więc oczywiście tam można byłoby przykładów jeszcze trochę namnożyć, ale znowu odcinek by się zrobił długi, plus twój długi to by było w ogóle, więc starałem się do puenty, do brzegu, takie tam, raczej starałem się pokazać ciekawostki, które dla mnie też były ciekawostkami, bo o tym CD32 naprawdę nie miałem wcześniej pojęcia, dopiero teraz po researchu. Ale tak ogólnie, no tak, mnich mi się najbardziej podobał. Pełna zgoda. Tak. No to co, chyba możemy już przechodzić do lwiej części tego odcinka, czyli do twojego wspaniałego materiału. Bo u mnie to taka pchełka mała. Zapraszamy na film mojego przyjaciela. Cześć! A1222 to komputer, który rozgrzewał serca i wyobraźnię amigowców przez długie lata. Miał być game changerem, który spopularyzuje system Amigo S4. Był Amigą NG, na którego jeszcze przed premierą zapisywały się długie listy kolejkowe chętnych na zakup. Niestety różne okoliczności, czasem obiektywne jak pandemia, czasem zapewne zawinione przez producenta, sprawiły, że premiera sprzętu się opóźniła o długie lata, a i cena wzrosła wręcz o setki procent względem zapowiedzi. W efekcie, zamiast być komputerem masowym, oczywiście w rozumieniu mikroskali Amiga NG, stał się platformą niszową dla wielu, w tym i w pewnym sensie dla mnie wręcz tajemniczą. Na szczęście nasz kolega z forum Amiga One, FastDev, zdecydował się wypożyczyć mi tę maszynę, dzięki czemu lepiej mogę poznać ją ja, ale też przy okazji, chyba po raz pierwszy na polskim YouTubie, bliżej przedstawić ją Wam. Logo na wierzchniej powierzchni, Aeon, po boku Aeon, A-Cube, Hyperion, AAA Technology, no i znowu Aeon. Z przodu drugi bok taki sam. Z tyłu Next Generation, pełna specyfikacja. Oczywiście pełne zdjęcie płyty głównej Amiga One A1220+, Mini TX Mainboard. Ogólnie pudełko ładne, co mogę powiedzieć jako przedstawiciel branży opakowań tektury falistej. Co jeszcze znajdziemy? Gustowną książeczkę, wzorowaną bardzo podobnie na podobnej jakości papierze i w podobnym formacie jak na przykład książeczka dla Amigi One X1000. Welcome to Next Generation Amiga Computing, Aeon Technology. O, wstęp, znowu specyfikacja, znowu zdjęcia płyty głównej, rozruch, instalacja systemu operacyjnego, pendrive ratunkowy, bardzo fajna w sumie rzecz, która zawiera wszystkie niezbędne sterowniki i inne potrzebne narzędzia, tipsy. No i tak to wygląda, ogólnie też fajne, nie jest to jakaś tam kserowana kartka, jak to bywało w przypadku iTechu i Amig One XE, jest tutaj jednak trochę większy standard. Ok, przyjrzyjmy się obudowie. Jest malutka w porównaniu oczywiście do obudów Amigi One X1000 czy Amigi One X5000. Tutaj macie wyjścia z przodu USB-C,
USB 2.0, USB 3.0, wyjście słuchawkowe, mikrofon. Jeszcze jest slot na kartę jakąś chyba, zaraz zobaczymy. Tak wygląda z boku. Nigdzie nie ma niestety żadnych grawerów, tak jak w przypadku X5000 czy X1000, że jest to Amiga One. Jedynie z tyłu mamy zaślepkę A1222+. Jak widzicie, gniazdo DVI na płycie, dwa gniazda Ethernet, też gniazda USB, gniazda audio. Ale jest też oczywiście karta graficzna i tu już mamy oczywiście wyjście HDMI, jak i DVI, też również jak i DisplayPort. Jest tam zapewne Radeon RX 550, no ale zaraz się o tym przekonamy. Obudowa jest wyjątkowo nie z firmy Fractal Design, jak w przypadku wszystkich innych Amig One od Aeonu, ale jest to obudowa Shifteka, natomiast jest to obudowa całkiem solidna, z porządnej blachy. Kosztuje ten model u nas około 400 zł, więc nie można powiedzieć, że producent szedł tu wyłącznie drogą cięcia kosztów. To nie jest jakaś tam taniocha za 30 euro, tylko jednak porządny model za 100 euro. Tak wygląda płyta główna, naprawdę malutka, skromniutka. Zdecydowanie najbardziej wyróżnia się Radeon, czy jest to RX 550. Tak jest, RX 550. Mały, krótki standard pamięci RAM. Tu też jeszcze 1222+, nie ma wątpliwości. Bateria umieszczona pionowo. No widać, że tutaj naprawdę zadbano o jak najlepsze zagospodarowanie miejsca. Zasilacz 300 W, niewielki. Shifteka, mojej ulubionej firmy, chociaż wiem, że niektórzy mają inne zdanie na ten temat. Ja od razu sobie wyjmę twardy dysk i sobie podłączę go do dysku moich Amig. Ok, jesteśmy praktycznie w gołym systemie Amigi One A1222. Wiem, że wielu z naszych widzów nie ma Amigi NG, niektórzy nie mają w ogóle doświadczenia z Amigą. Czasami są pytania o jakieś tam podstawowe pojęcia typu co to są datatypy i tak dalej. Więc ja sobie postanowiłem, że ten test tabora połączę z takim małym samouczkiem dla początkujących. Być może ten materiał się komuś przyda, jak sobie skonfigurować taki system. System domyślnie jest w języku angielskim, więc pierwsze co należy zrobić to odwiedzić lokalizację. Ja już sobie tutaj dodałem listę języków wcześniej, żeby było po polsku, ale powiedzmy zróbmy to jeszcze raz. Więc normalnie jest angielski, to jeszcze chyba angielski w odmianie brytyjskiej. Robimy wyczyść listę języków. Oczywiście szukamy polskiego. Polski tutaj ten, bez znaczka euro polecam. I polecam jako drugi też angielski, co nas uchroni w przyszłości, gdybyśmy znaleźli, nie wiem, jakiś program, który nie ma polskiej lokalizacji, a ma na przykład niemiecką, żebyśmy nie mieli tam niemieckiego menu. Kraj wybieramy Polska, strefa czasowa wiadomo, zapisz. Druga rzecz, screen mode, tu też chyba domyślnie nie ma Full HD. Ja sobie też to już ustawiłem i tu bardzo ważna rzecz. Mianowicie trzeba pilnować, żeby mieć kabel HDMI. Niestety Polaris RX 550, który jest dołączony do tego komputera, najwyraźniej bardzo nie lubi się z kablami DVI. Ja początkowo tutaj, nie mając nic pod ręką, wziąłem pierwszy lepszy kabel, czyli przejściówkę z DVI na HDMI i straciłem godzinę na tutaj ustawianiu odpowiednich trybów, bo okazało się, że nie mogłem na DVI osiągnąć rozdzielczości wyższej niż tam 1280 na 800
Nie wiedziałem, co jest grane, a okazało się, że to była wina kabla. Dobra, co tu jeszcze należy najpierw sobie skonfigurować, bo też trzeba powiedzieć, że tutaj nie ma instalatora, tu jest system preinstalowany. W związku z tym takie rzeczy właśnie jak lokalizacja, która normalnie gdzieś tam wyskakują, te kroki przy instalowaniu systemu tutaj nie występują. Są na przykład te menu, takie jak widzicie, no niezbyt ładne, takie w stylu Amiga OS 3.1. Myślę, że można to poprawić. Tutaj wejdźmy w GUI. Przechodzimy do sekcji menu. Tylko rozwijane, tylko podręczne w zależności od pozycji wskaźnika. Większość używa tej opcji. Ja akurat lubię tą klasyczną. I wygląd zdecydowanie przeźroczyste. I ja też lubię zaokrąglone rogi, żeby to wyglądało bardziej nowocześnie. Zobaczmy, jak teraz wyglądają te menu. No, wyglądają według mnie dużo ładniej. Czy bardziej czytelnie, to nie wiem, ale tutaj już kwestia fontów. Ja sobie podbiję te fonty, bo wzrok już nie ten. Na trochę większe, czyli na 16. A tutaj na 18. Ok, teraz wygląda to lepiej. Zobaczmy, co mamy w ogóle za oprogramowanie tutaj. W katalogu Utilities jest trochę oprogramowania, więc jest AMI DVD. To jest oprogramowanie z Enchaser Software, czyli program do nagrywania nośników. Niestety, jak wiadomo, Tabor nie ma napędu optycznego domyślnie, ani obudowa nie ma takiej kieszeni na taki napęd optyczny. No, są takie czasy. AmiGS, AmiPDF, czyli przeglądarka PDF-ów, AmiStore, czyli amigowy sklepik z aplikacjami, Archiver, taki następca systemowego Unarka, służący do rozpakowywania archiwów, ale też do pakowania. Kalkulator, kalendarz. Ten kalendarz też mnie tutaj denerwuje, tak na środku ekranu, więc spróbujemy go gdzieś przypiąć gdzie indziej. Tutaj mamy przypnij do. I przypnijmy go do prawej krawędzi, ale zdecydowanie nie tu, bo tutaj nam przysłania zegar. Centruj przy prawej krawędzi. OK, niech tutaj będzie. I teraz blokujemy. I już ten zegarek nam nie przeszkadza. Dalej mamy kalkulator, kalendarz, to już mówiliśmy. Candy, czyli enchaserowski programik służący do podkładania jakby animowanych ceł Workbencha. Na razie mi to tutaj nie działa, ale to nie jest najważniejsza rzecz, więc idźmy dalej. Standardowy zegar komodorowski. Nie, to jest zegar z Aeonu. Ten tutaj. Możemy też tutaj zmienić ustawienia. Na przykład wybrać sobie inną skórkę. I na przykład skórka Boinga, czy skórka tu jest AMI Update. CPU Temp doki. Pokazuje temperaturę. Na razie na doku, jak widzicie, mamy wielki bałagan, bo są dwa doki chyba odpalone. Podstawowy, systemowy i Xdocs z Aeonu. One się dublują i trzeba będzie z jednego z nich zrezygnować. Jest też Directory Opus, stary menadżer plików. O menadżerach plików jeszcze porozmawiamy. TV Player, odtwarzacz wideo od Aeonu. Nie wiem, czy tutaj jest cośkolwiek, co możemy odtworzyć, jeśli mamy tylko ustawienia domyślne. No nie widzę
takich rzeczy, więc też zaprezentuję go w działaniu nieco później. File compare, GhostScript, icon edit. Info window, init printer, installation, utility, Keyshow, edytory Memax, multi-edit, przeglądarki plików, Multiview i następca z Aeonu Multiviewer, kolejny edytor Notepad, Partition Wizard, program, który już nie działa, ale nie wiem czemu został tutaj dołączony. To był program kiedyś do naprawy partycji, teraz jest inny program. PlayCD, znowu program dołączony, który z uwagi na brak napędu nie na wiele nam się przyda. Ranger to jest taki monitor systemowy, który gdzieś tam pokazuje konfigurację naszego komputera. CPU, speed 1200 MHz, GFX, board Radeon RX Polaris 12. No tu mamy różne otwarte taski, różne naprawdę rzeczy. To jest program do omówienia na inny odcinek. RAWDisk to też jest program do jakby robienia backupów partycji. SGrab, program do grabowania ekranu, odpowiednik powiedzmy PC-owego print screena. ShowConfig to znowu program, który pokazuje nam naszą konfigurację. TuneNet, czyli odtwarzacz muzyczny z funkcją radia internetowego. No i zobaczmy, czy mamy od razu skonfigurowaną sieć, błąd pobierania listy stacji, więc sieć prawdopodobnie nie jest skonfigurowana. Nie ma tego instalatora, nie ma tego procesu instalacyjnego, gdzie sobie właśnie sieć sami konfigurujemy, więc zaraz zobaczymy, jak wygląda konfiguracja sieci. Wspomniany UNARC, program do rozpakowywania archiwów. USB Inspector, program, który monitoruje podpięte urządzenia USB. WMeter to chyba jest to jakiś program tutaj do obsługi audio. Tu coś nam wyskakuje. Ok, no i ten Xdock, czyli konkurent systemowego docka, i ja go zaraz tutaj chyba wyłączę. Wejdźmy w Commodity. Tu mamy Exchange. Nie wiem, czy jest też Exchanger, czyli jest też Exchanger z Aeonu, ale ja uważam, że lepiej używać systemowych rozwiązań. Wyłączmy sobie tutaj tego Xdocka. Schowaj interfejs. OK. Mamy teraz tylko AmiDocka. Żeby nam się nie mieszało, żeby nam się nie dublowało, bo to tylko, jak widzicie, sprawiało zamieszanie na ekranie. Przejdźmy sobie jeszcze do preferencji i zróbmy, aby ten Xdock nam się już na przyszłość po każdym kolejnym uruchomieniu nie uruchamiał. W tym celu korzystamy z ikony WB Startup. Szukamy Xdocka. Możemy go usunąć nawet. Zapisujemy. Już nam nie będzie wchodził w paradę razem z AmiDockiem. Ok, przyjrzymy się więc tej konfiguracji jeszcze internetu. Znajdziemy to w katalogu Devs, Net Interface i tutaj mamy taką listę ETH0 i tutaj było MTU0 i nie wiem, czy to była przyczyna, czy przyczyna była inna, ale poprawiłem ją na takie domyślne, jak się zazwyczaj w Polsce stosuje, MTU 1500. Reszta niczego nie zmieniałem. Tu jest device A1222 ETH device, czyli po prostu wbudowana sieciówka w
Tabora. On ma, tak jak zresztą Amiga One X5000, dwie karty sieciowe, więc trzeba w odpowiednie gniazdo włożyć kabel. Oczywiście o ile używamy połączenia z netem po kablu. Tu mała korekta związana z dalszymi doświadczeniami, które wyszły gdzieś tam na dalszym etapie. W katalogu Devs Networks widzicie, mamy kilka sterowników do urządzeń sieciowych, w tym domyślny A1222 ETH Device od firmy Aeon i P1222 ETH Device od firmy Hyperion. No i ostatecznie zdecydowałem się jednak na to drugie rozwiązanie. I teraz moja konfiguracja wygląda tak. P1022 ETH Device. Dlaczego? No po pierwsze jest to sterownik nowszy, ten od Aeonu jest z roku 2018, ten od Hyperionu z 2021, no i mniej problemowy, na przykład sklepik z aplikacjami AmiStore niestety nie chciał się uruchamiać na sterowniku od Aeonu i znalazłem gdzieś tam na forach zagranicznych rozwiązanie, że sklepik może się odpalić, jeśli na przykład zrezygnujemy z DHCP i przypiszemy sobie statyczny adres IP. Natomiast no po co kombinować, skoro jest drugi, nowszy sterownik i on ze sklepikiem AmiStore problemów nie robi, więc no tutaj polecam właśnie to rozwiązanie potencjalnym nowym użytkownikom, by nie kierowali się tutaj domyślnym rozwiązaniem proponowanym przez producenta, który rzecz jasna proponuje swoje, tylko poszukali tutaj tej alternatywy. Jeszcze tutaj mamy coś takiego właśnie, taki kreator nowych połączeń, bo ja to zrobiłem skrótowo, edytując plik tekstowy. Natomiast jest tu taki Internet Wizard i tutaj możemy jak gdyby też utworzyć za pomocą tego kreatora tak wygląda ten kreator. My mamy już to połączenie, jak mówię, zrobione, to ja tylko tutaj pokazałem, że można to też zrobić właśnie za pomocą stosownego kreatora. Teraz, jako że jak wspomniałem, nie działa tu niestety ta ikona, nie ma plików z Installation Utility, czyli takich dodatkowych programów, które są zawarte na płycie z systemem dla każdego innego komputera, czy dla X5000, czy dla tam Amigi One jakiejś starszej, czy dla sama. Mamy płytę CD z systemem, gdzie są dołączone jakiekolwiek programiki inne zewnętrzne. Tu nie ma, poza tymi, które tam widzieliśmy z pakietu Enshacer, ale nie ma żadnej, absolutnie żadnej przeglądarki. No i trochę niefajnie, bo trzeba użyć innego komputera, ściągnąć chociażby tą podstawową kulawą Eyebrows, co ja już jak widzicie zrobiłem. Przekopiowałem ją na inną partycję. Tu jest wersja demo, ale ona nam starczy, żeby się dostać do serwera OS4 Depot, czyli największej bazy oprogramowania na Amigę. No i tutaj stąd już ściągniemy sobie trochę nowocześniejszą przeglądarkę. Wpisujemy Odyssey, wyszukiwarkę. Nie jest to też zbyt nowoczesna jakaś przeglądarka, no ale na pewno nowocześniejsza niż Odyssey pobrana. Dwuklik powoduje automatyczne wypakowywanie. I teraz zawsze musimy tutaj oczywiście wybrać katalog docelowy. Ja zazwyczaj i tak wszystko rozpakowuję do RAMu. Teraz co zrobić, żeby zawsze było domyślnie właśnie wybrana ścieżka rozpakowywania RAM. Robimy tutaj naszego unarka. Wchodzimy w informacje o ikonie. Pojawiają się nam tutaj tooltypy. Jest tutaj destination. Wpisujemy RAM. Zapisujemy. No i od teraz już jak widzicie domyślnie jest wybrany RAM.
wypakowuję. Kopiuję już do docelowego katalogu DH1. Potem sobie gdzieś tam tą strukturę zrobimy, żeby to wyglądało też lepiej. Jakiś podkatalog internet. Zobaczymy, jak będzie się sprawować Odyssey. Pierwsze uruchomienie zawsze jest, trwa bardzo długo, gdyż tutaj się cache'ują fonty. Zobaczymy, jak ta przeglądareczka sobie tutaj pomyka, bo nie ukrywam, że będąc beta testerem miałem różne informacje od użytkowników i właśnie miałem informację, że akurat jeśli chodzi o przeglądarkę, to ona działa dużo wolniej na taborze. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie przeglądarka działa dużo wolniej niż na SAM. No faktycznie scrollowanie nie należy do najszybszych, ale chyba też nie ma tragedii. Zobaczmy taką stronę jak ppa.pl. No tak, jako użytkownik X5000 no widzę niestety różnicę. Natomiast powiem tak, że no nie jest to tragedia. Pamiętam czasy, gdy na Amiga OS 4 powstał port Firefoxa, czyli Thunderbird. I pamiętam, jak to się wtedy odpalało i działało na SAM 460, bo miałem okazję widzieć to na jednej z imprez. To nie, to nadal uważam, że mimo wszystko ta przeglądareczka działa tutaj dużo sprawniej niż to, co właśnie pamiętam z SAM 460, aczkolwiek mówię, docelowo będę chciał też wypożyczyć SAM 460, zrobię porównania, ten materiał na pewno sobie nagram, zostawię w archiwach, no i zobaczymy, jak to wszystko działa. Dobrze, dodajmy sobie do ulubionych tę stronę. Szybki link. OK, i mamy już pierwszą zakładkę. Widoczną jako szybki link. W samym PPA też są chyba linki. Tak jest. No, Amiga.net, podstawowa strona dla użytkowników Amiga OS 4. Też zaraz dodajmy sobie do zakładki i też dodajmy jako szybki link. OK, kolejną, którą powinniśmy dodać stronę i z której będziemy korzystać i pobierać różnorakie oprogramowanie, no to oczywiście OS 4 dopod wspomniany już. Znowu niech będzie to szybki link. No i cóż, amiga1.pl albo forum amiga1.pl. Bo zawsze przez forum można wejść na stronę główną. I tu też oczywiście szybki link. OK, mamy 4 szybkie linki. Teraz zajmijmy się może, jak już mamy bazę, która pomoże nam ściągać oprogramowanie z internetu, to zróbmy sobie miejsce na to oprogramowanie.
Na razie mamy dosyć dużo miejsca w naszym doku, ale ja go zaraz tutaj trochę poedytuję. Po prostu Extras Installer, no wyrzucam, no bo skoro nie mam płyty CD z Amiga S4, oczywiście mógłbym tutaj podmontować obraz płyty, ale usuwam. Notepad przyda się, Multiview się przyda, Unarc też się przyda, AmiPDF, WB Help, no na pewno też, zwłaszcza początkującym użytkownikom, bo tu mamy też różne skróty klawiszowe i tak dalej. Na pewno warto to mieć. Na przykład, co by tutaj można zrobić? Wygląd. Belka przeciągania. Układ. Niech jest na dole. Tak jak jest. Tak lubię. Wielkość gadżetu podręcznego menu. Dla mnie ten gadżet jest za duży. Ja używam nawet jeszcze mniejszego, mówiąc szczerze. I taki sobie zostawię. No nie wiem, jak tam właściciel tego sprzętu preferuje, ale w razie czego może sobie zmienić. Tutaj wszystko pokazuje. Ikonek w jednej linii oczywiście. Minimalna wielkość ikonek 8, maksymalna 256. Dock bez ramek. Nie, z ramkami wygląda lepiej. Dock bez belki przeciągania, nie. Musimy mieć belkę przeciągania, to jest wygodniejsze. Belka przeciągania. Przeźroczysta. Tak przynajmniej ja mam u siebie. Znowu być może tutaj właściciel zastosuje inne preferencje. Ok, zapisujemy, chociaż to się zapisuje od razu. Jeszcze teraz może dodajmy od razu nową kategorię. Dodaję nową kategorię. Nazywam ją Internet. I tutaj przeciągniemy sobie TH1, utworzymy może najpierw katalog. Internet, żeby nie narobić sobie bałaganu. OK. I teraz dodajemy oprogramowanie do naszej nowej kategorii poprzez przeciąganie ikonki. OK. Jak widzicie, mamy już pierwszą ikonę. Dodajmy sobie jeszcze eyebrows, jeśli chcemy mieć lekką przeglądarkę. Dodamy jeszcze nowego doka całkiem, który będzie po drugiej stronie. Wygląd, tu damy przeźroczyste, belka przeciągania. Przezroczyste, zresztą ja tu akurat belki przeciągania ja u siebie nie stosuję. Obrazek z przeźroczystością. Zawartość. Dodaj. W domyślnym katalogu Utilities Dockies nie ma zbyt ciekawych doków, tak zwanych dockies. Tu będziemy korzystać tylko chyba z separator docki. Dlatego ja sobie tutaj pozwolę wejść ponownie do wspomnianego już serwera OS4 Depot, do sekcji doki i tutaj pobrać kilka ciekawych rzeczy. CPU, temp doki, disk LED doki, żeby sygnalizował pracę twardego dysku. Rozpakowujemy pobrane doki.
Kopiujemy. Tam, gdzie powinny być domyślnie, czyli do katalogu Dokis. Mamy tutaj bałagan, możemy sobie uporządkować. Uporządkuj według nazwy. Okno, dopasować rozmiar okna. Tak jest. Utrwal pozycję, żeby już zawsze tak było. Ok, wróćmy do edycji, do dokończania edycji doka. Wejdźmy w sekcję nowy dok. Ten nowy dok żadnych podkategorii nie będzie miał, więc można usunąć z niego jakby tą belkę. I wróćmy do sekcji zawartość i dodajmy nowo pobrane doki. CPU temp doki. To niestety jest dok, który nie pokaże nam temperatury. Widzicie, tam jest zainstalowany już CPU temp, który był w katalogu Utilities. Nie był w katalogu Dokis, to jest znamienne, był w katalogu Utilities. Ja to, biorąc ten program za doka, po prostu przeciągnąłem do okna doka, ale on nie spełnia swojej funkcji, przynajmniej nie tak jak normalny program typu doki, więc do niego jeszcze za chwilę wrócimy. Separator. Może jeszcze jeden separator od razu. No i disconnect doki. Ok, jeszcze teraz separator 1 do góry. CPU temp doki u góry. Żeby był pierwszy po lewej stronie. Ja tak mam przynajmniej u siebie. Ten CPU temp doki, jak wspomniałem, nie pokazuje niestety temperatury w przypadku procesora Tabora, bo to już jest dosyć leciwy dok, stworzony dla starszych komputerów, ale ma fajne właściwości, bo pokazuje godzinę, jak i zajętość procesora. Disk LED pokazuje pracę twardego dysku. Budowa Tabora ma diodę sygnalizującą pracę twardego dysku, więc nie jest to konieczne, natomiast tutaj ten disk LED w tym momencie nie pokazuje pracy. Trzeba pewnie w tooltypach tutaj zrobić porządek. Aha, no jak widzicie, tu są w tooltypach jeszcze device'y bardzo stare typu A1 IDE device, czyli od Amigi One XE, zupełnie niepotrzebne. Aby dezaktywować tooltip, trzeba go dać w nawias. Jest do tego celu służy skrót klawiszowy. Po prostu klikamy na Shift i przycisk myszy. Ja sobie teraz z przyciskiem Shift właśnie klikam myszą, żeby te wszystkie niepotrzebne tutaj device'y zaptaszkować, ponieważ A1222 nie posiada tutaj tych wspomnianych kontrolerów dysków. Tu będzie inny chipset, zaraz sobie zobaczymy jaki. Oczywiście gdyby one były odblokowane, to nic by się nie stało. Teraz zobaczmy na przykład DH1. Informacje. To jest V-SATA Device 0, tak? Weźmy tutaj, zmieńmy ten ostatni tooltip. Ok, będzie potrzebny restart komputera. Ale zanim dokonamy tego restartu i sprawdzimy, czy nasz disconnect doki działa, to spróbujemy zrobić coś z tym CPU temp. To nie jest dok, to już wiem. To jest zwykły program, który jednak działa w trybie doka i pokazuje temperaturę, tylko że trzeba go najwidoczniej uruchomić właśnie nie jako doka, tylko jako po prostu zwykły program z dwukliku, więc myślę, że trzeba będzie go uruchomić z poziomu WB Startupa. Dodaj. To było w katalogu Utilities. CPU temp. OK.
I zobaczmy, czy tutaj po resecie program działa. Odpalmy sobie z docka przeglądarkę. I jak widzicie, zielona lampeczka sygnalizuje, że dysk działa, nawet że teraz coś zapisuje. Także sprawę Disklect Docki mamy załatwione, jeśli nie chcemy patrzeć na obudowę. Oczywiście programy do AMI Docka możemy też dodawać w skrócony sposób. Nie musimy tutaj przechodzić przez cały ten proces preferencji. Wystarczy, że przeciągniemy go, daną ikonkę po prostu na pasek docka i już też mamy pożądany efekt. No i ostatnia kwestia, jaką tutaj, jak widzicie, ogarnąłem, jest CPU temp. Jak powiedziałem, to nie był dock, ten CPU temp, to był, dlatego on się nie znajdował w katalogu Dockis, tylko był jako normalny program zwykły, natomiast jego interfejs, jakby informacje, które wyświetla, może wyświetlać w docku. Tak więc dodałem go, tak jak pokazywałem, do WB Startupa, żeby się uruchamiał, żeby wyświetlał temperaturę. Natomiast tutaj usunąłem go z tego nowego docka, no bo jako, że nie jest docki, więc nie był potrzebny. Aczkolwiek w aplikacji tutaj w głównych preferencjach AMI Docka zrobiłem, żeby interfejs właśnie umieszczać docki w aplikacji nowy dock, a nie w main docku, żeby właśnie nie wyświetlało się to tu, tylko tu. I w ten sposób mamy tutaj taką jedną sekcję z boku, gdzie mamy sekcję jakby informacyjną, z której nie korzystamy, po prostu obserwujemy stan naszego systemu. Z drugiej strony mamy po prostu standardowego docka, skąd możemy wybrać interesujące nas aplikacje. I myślę, że na tym skończymy na dziś. Jeszcze pokażę dwa docki moim zdaniem bardzo ciekawe, które mam w mojej X1000 i w X5000 zainstalowane, natomiast nie ma ich w taborze, bo widzę, że nie ma ich też na OS4 Depot. One są teraz częścią takiego programu Z, pakieciku w zasadzie małego Z Tools, który kosztuje tam chyba, nie wiem, 4 euro na możemy go pobrać ze sklepiku AMI Store, zresztą sobie może uruchommy tutaj AMI Store i właśnie w sklepie AMI Store znajdziemy taki pakiecik Z Tools. On zawiera kupę fajnych, pożytecznych, małych narzędzi, w tym interesujące nas docki, NetDock, CPU Dock, RAM Dock, GFX Dock. Ja pokażę działanie dwóch z nich, takich najbardziej przydatnych jeszcze tutaj z poziomu mojej Amigi One X5000, gdyż ten pakiet, jak widzicie, nie jest darmowy, kosztuje tam co prawda drobne pieniądze, 3,5 funta. No i zobaczymy, czy posiadacz tej A1222 FastDev zdecyduje się na zakup. No ja za niego na pewno nie będę takiej decyzji podejmował. No i tu wspomniany GFX Dock pokazuje w tej chwili, że mam 51 MB pamięci graficznej zajęte, wykorzystywanej przez podsystem Picasso 9.6. Jeśli chodzi o pamięć GPU dodatkową na jakieś efekty 3D, 0 MB. Pamięć RAM 10% zajęte, 195 MB. I takie są to docki, które oczywiście, jeśli chcemy, żeby były bardziej czytelne, to możemy powiększyć przez dwuklik. Tutaj mamy też dane szczegółowe. I jeszcze może dodam, że te docki można także uruchamiać w trybie minimalistycznym. Tutaj na górnej belce Workbencha Mini Dock On, czyli aktywujemy tooltip. Zróbmy jeszcze tak samo. Teraz te docki są, jak widzicie, tutaj zminimalizowane, one tu źle wyglądają. Dodamy nowy dock.
Nazwy ikonek brak. Dok bez ramek. I właśnie mamy taki sobie niby wskaźnik na górnej belce. Jeszcze możemy go tutaj dopieścić. O właśnie. Teraz wygląda to jakby była to integralna część belki Workbencha, więc właśnie tego typu doki z tego pakieciku ze sklepu AmiStore mogą działać również w ten sposób. No ja nie gustuję w tego typu bajerach, wolę tradycyjny dok, który jest dla mnie bardziej czytelny na dole, aczkolwiek znaczna część użytkowników Amigi nowej generacji, z tego co widzę, właśnie preferuje taki rodzaj wyświetlania informacji na belce Workbencha. Okej, wiem, że już rwiesz się do głosu, żeby skomentować mój film, ale ja chcę tylko tytułem wytłumaczenia, dlaczego ten film przybrał taką postać, czyli jest tam dużo jakby materiału dla bardzo mało doświadczonych użytkowników. Otóż użytkownik, który pożyczył mi tą A1222, to był człowiek, który zrobił wielki skok, wielki przeskok, bo miał Amigę 500 z dyskietkami, nie miał nawet Amigi 1200 z twardym dyskiem, gdzie mógłby poznać system i tak dalej, tylko od razu przeszedł z 500 na Amigę NG. I też zdałem sobie sprawę, że są tacy ludzie i nawet on mi mówił, nie wiem ile jest w tym prawdy, tu zaraz pewnie Remik odpowiesz, podyskutujesz, no bo znam twoje poglądy na temat Amigi NG, bo nieraz je tu wygłaszałeś i mówiłeś coś takiego, no ja bym chętnie kupił, ale nie za takie pieniądze i tak dalej. Okej, zgadzam się, taki jest pewnie wiodący trend i tak myśli największa grupa społeczności, ale ten człowiek, chociaż on jest paradoksalnie młodym człowiekiem, bo jeszcze jest studentem, no ale też Studentem można być zawsze. W rozmowie z nim to tak, po rozmowie z nim w zasadzie doszedłem do takich przemyśleń, że jednak większość tych amigowców to są ludzie już w okolicach 45 roku życia, czasami później, więc to są ludzie, którzy najczęściej no już nie są ludźmi na dorobku i często takie pieniądze są w stanie wydać, ale być może właśnie przeraża ich to, że sobie nie dadzą rady, bo to wiadomo, nie jest pecet, że coś się stanie, to nie wiem, pójdę do najbliższego warsztatu za rogiem i będzie tam taki Remik czy ktokolwiek i powie, a tak panie, takich Amigach One to ja już 110 naprawiałem, nie ma problemu, tu fachowa pomoc techniczna. No niestety nie jest tak i też być może jakąś tam barierą jest właśnie to, że niektórzy boją się, że nie dadzą sobie rady z obsługą tego systemu i dlatego postanowiłem właśnie, że mimo, że będą dalsze części, gdzie będę bardziej przedstawiał testy i tak dalej, to chciałem też właśnie to zrobić w formie takiego samouczka dla początkujących, także doświadczeni amigowcy, nie zjedzcie mnie tu, nie rzućcie się tu na mnie, że co ja tutaj opisuję, jak wstawić tooltipy do Unarka, bo użytkownicy bywają różni i postanowiłem tutaj ukłon w stronę początkujących zrobić, stąd taka, a nie inna formuła, a teraz już oddaję głos tobie. No tak a propos tej formuły, to ona mi się akurat bardzo spodobała. Akurat mi się to podobało i powiem szczerze, jak zobaczyłem najpierw długość twojego filmu, mówię, trzeba sobie, kurczę, zrobić trochę czasu. Ale tak mi szybko zleciał ten film, że mówię, o kurde, nie? Bo rzeczywiście sama formuła, którą ty zawarłeś, mi się tutaj spoko podobała. No ale zacznę od samej A1222. Oj. Tak jak przypomniałeś mój argument sprzed jakiegoś czasu, że no ja bym sobie kupił, tylko ta cena, to teraz po obejrzeniu tego filmu mam kolejny argument na nie. No kurczę, po pierwsze ten preinstalowany system, no niby fajnie, no ale już jak go chociaż robili preinstalowanego, to mogli go chociaż jakoś po cholerę dawali te apki niepotrzebne i tak dalej. Znowu jest taki śmietnik jakiś bez sensu. No
to już lepiej było dać naprawdę na płytce i sam sobie instalujesz i sobie wybierasz, co chcesz, niż dostajesz takie coś. Jak już miał być preinstalowany, to chociaż niech będzie dobrze preinstalowany. To mnie zirytowało. Druga sprawa, to w zasadzie nie, jeszcze z tą sprawą. Strasznie mi się przypomniały lata 90. późne, taki 98, 9, jak widziałeś tą różnicę, że kumpel pececiarz se idzie i kupuje, nie wiem, modem, dostaje pakiet oprogramowania, wszystko, sterowniki, pełne wsparcie, podłącza, ma i tyle. A ja z Amigą, kurczę, dostałem niby pakiet oprogramowania, który okazał się być demem, zero wsparcia, no ale my amigowcy oczywiście dawaliśmy sobie radę, nie? Ale musieliśmy, kurde, jak średniowieczny skryba tam, kurde, się zachowywać, a tutaj mamy niby nowoczesną Amigę, wydaną w współczesnych latach i znowu ta tandeta tamtych lat mi się przypomniała, jeżeli chodzi o Amigę. Nie, no kurczę, no nie, no jeżeli ta Amiga X5000 to jeszcze mnie jakoś tam pociąga, ale ten 1222, no nie, i ty tam też usiłowałeś wybronić trochę, że słabo działa ta przeglądarka, no ale tam da radę. Nie, ona działa naprawdę do dupy i jej nie wolno bronić. To po prostu nie działa, nie? To jest po prostu jakbym na Commodore miał to robić. No nie, no załamany byłem, jak patrzyłem na to, jak to działa i no nie, no jeszcze za te pieniądze. No teraz to już X5000 jeszcze okej, jest to ciekawy sprzęt, ale tutaj ten procek i wydajność i jeszcze te pieniądze. No wybacz, Dobra. ale to... Więc powiem tak, no ten bałagan to jest spowodowany prawdopodobnie tym, że jest ta firma AAA Technology, która gdzieś tam współwłaścicielem jest Aeon. No i gościu pewnie lawiruje, że z jednej strony chce dać system od Hyperionu, ale chce dać te wszystkie też dodatki, bez względu na to, czy potrzebne, bo niektóre są potrzebne, jak sterowniki do RX-a, a niektóre są niepotrzebne i dublują rozwiązania systemowe, jak na przykład drugi dock, czy tam kilka innych rzeczy. No ale on pewnie chce pogodzić ogień z wodą, żeby każdy był szczęśliwy, więc napchał tego wszystkiego. No tak, to jest właśnie, podejrzewam, że efekt uboczny tego. Oczywiście dla gościa, który się zna, to on sobie to pousuwa w jeden dzień i sobie pokonfiguruje tak jak chce. No dla początkującego to się zgadzam, to już jest gorzej, bo nawet mówię, jeśli odtworzysz ten system z pendrive'a ratunkowego, to i tak masz te dwa doki i tak masz właśnie dużo takich rzeczy niepotrzebnych. Co do przeglądarki, no po prostu rozmawiałem kiedyś z jednym z użytkowników SAM 460 właśnie, no i on mówił, że właśnie jest to kompletnie nieużywalne i tak jak on mi to tłumaczył, to jak zobaczyłem tego A1222, gdzie spodziewałem się, że przy przeglądarce może być nawet gorzej, no to nie jest tak źle, jak on mi to tłumaczył. Ja też tam nawiązałem jeszcze do czasów, gdy sportowano Firefoxa na Amiga OS. Ja wtedy miałem Amigę One X1000, pojechałem do Warszawy, to był chyba 2012 rok, taką pierwszą prezentację zrobiłem tego komputera. No i na przykład mi ten Firefox się odpalał w 4 sekundy, jak pamiętam. Przyszedł gościu sam i ten sam Firefox, zanim wystartował, zanim się pojawiła strona startowa, to trwało 1,5 minuty. Minuty? Serio. A próbowałeś odpalać, może nie na twoim prototypie, ale spróbuj odpalić na jakiejś Amidze, nie wiem, NetSurfa czy coś, to są takie czasy. I to biorąc są takie czasy. ten kontekst, to ja uważałem, że nie ma aż takiej tragedii, ale oczywiście zgadzam się, że biorąc pod uwagę X5000, nie mówiąc już o współczesnych PC-tach i tak dalej, no to tak, wtedy to się nie da bronić, ale jak mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie? No ale wiesz, z drugiej strony pamiętasz, swojego czasu były modne takie gówna pecetowe pod tytułem kurczę, jak takie małe jakby netbooki, coś takiego, to na Atomie było na tym takie procesorze. Takie z Windowsem 10, takie małe 10-calowe. Tak. I tam był ten, kurczę, przeklęty procesor Atom. Taki jednordzeniowy. To takie dziadostwo było.
No i kurczę, i pamiętam, ludzie często mi to do serwisu przynosili, bo myśleli, że to coś nie działa, że coś jest popsute, a one po prostu były tak słabo wydajne, nie? Tak, tak, tak. I ja tu mam takie wrażenie też, że no, mają taką bazę jak Amiga X5000, a wypuszczają takiego amigowego Atoma właśnie. No kurde, no nie. No nie. Wiesz, to miało kosztować inne pieniądze i miał być Tak, komputer no dla bo mas, nie? Bo jednak przecież, te Windows Atom kosztowały 1000 zł, jak pamiętam, nie? Te a netbooki. już teraz nie pamiętam, ile kosztowały, ale powiedz mi, jaka była cena wyjściowa A1222? Tak, to było lata temu jeszcze, jak była ta lista, gdzie tam można było na PPA-sie chyba wpisywać. No, Mi się wydaje, że to było 300... Mówiono, że za gołą płytę 400 euro. Niektórzy mówili 600-700, ale taka cyfra, która robiła na ludziach wrażenie, to było 400 euro, a teraz chyba za gołą płytę wychodzi 1100 euro. Może 1000, bo coś Mi obniżyli. się wydaje, że 350 było euro, tak jakoś mi się kojarzy, ale Funtów mogę... chyba, co daje mniej więcej 400 euro. No, możliwe. Jakoś te 350 mi tam utkwiło. No i wiesz, i to by było, no jeszcze spoko, no ale kurde, nie tyle, nie? Mhm. No w każdym bądź razie, mimo że komputer nie zrobił na tobie wrażenia, to ja jeszcze przez tydzień go będę miał i będę oczywiście kręcił materiały, przybliżał go wam, właśnie zrobię bardziej konkretne testy, nie tylko, bo tutaj w zasadzie przetestowałem przeglądarkę, nie przetestowałem innych rzeczy, będę robił testy gier, testy oprogramowania, też jeszcze będę trochę robił poradniki dla początkujących, także część druga na pewno nastąpi, tak jak było na zakończenie, że to jest ciąg dalszy nastąpi. Być może będzie część trzecia, jeśli uzbieram materiału. Także no, przedstawię ten komputer takim, jakim jest, a decyzję, czy ewentualnie kupić, czy was to zachęci, czy zniechęci, pozostawiam wam. No i nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dodać, czy będziemy się pomału żegnać? Tak. Będziemy się żegnać, ale jeszcze dodam od siebie, że widzowie jakby tutaj mieli pomysły co do tego tabora, chcieliby zobaczyć, to może tam w komentarzach to ty byś na to zwrócił uwagę, jak będziesz tam jakieś dogrywki robił. No i to chyba byłoby na tyle. Aha, ale go można kupić, bo mówisz, nie będziesz zachęcał, wybór zostawiamy wam, ale tego i tak już chyba nie idzie kupić, tego tabora całego. Nie, można. Cały czas ta firma AAA Technology sprzedaje. Nadal kosztuje 1198 euro goła płyta, więc no nic tutaj nie Ale jest dostępne. staniało. Tak. Jest dostępna strona Amiga Kit FR, czyli francuski oddział Amiga Kit. To jest w zasadzie, jak mówię, prowadzone przez tą nowo założoną firmę AAA Technology i tam jak najbardziej jest opcja, przycisk Buy Now i jak najbardziej... Buy now. Tak jest. Jak najbardziej można to kupić, nawet sobie kliknąłem, sprawdziłem, jest. Ale nie kupiłeś. No ja mam już 2 Amigi. Nie, no żartuję. Tak. Także może jeśli się pojawi kiedyś jeszcze jakaś nowa, szybsza od mojej, to wtedy kupię, a na razie raczej no już wolniejszych nie będę kupował, no bo... Nie no, wiadomo, bez sensu. Chociaż mi się wydaje, że tam jest bardziej potrzebne wykorzystanie tych rdzeni, bo ty masz 4 w tym twoim procku, nie? Ja mam 4, X5000. w taborze są 2, nie? No. I tak samo jest X5000, ta 020 to też jest z 2. Tak. Mhm. No ale i tak nie, tylko z jednego korzystają, tak? Jak to teraz tam jest z tymi rdzeniami? No tak, tam cały czas trwają prace, w beta testach jest wersja wielordzeniowa, ale to jest no bardzo, bardzo niestabilne i nie nadaje się do publicznego użytku póki co, więc... Mhm. Więc No ale to na tym niech się skupią niż bo to jest naprawdę potrzebne moim zdaniem. Do przeglądarki, do takich rzeczy jak przeglądarki, do oprogramowania wielowątkowego to jest podstawa, nie? To co, widzowie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Hej. Hejka.